Cześć, z tej strony Paweł Kruk, IT Dev Digital Dexterity Labs. Razem ze mną jest Jacek Kaczmarek z firmy CES. Cześć Pawle, dzień dobry Państwu. I dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać co nieco o naszej współpracy w ramach chmury Microsoft 365. Jacku, czy Ty wiesz, że my się już znamy w zasadzie to ponad 3 lata? No tyle by wyszło. Czas leci, strasznie. A my ciągle młodzi. Tak, a my ciągle młodzi. Okej, Jacku, chciałbym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od tego, abyś zaczął i powiedział nam troszeczkę więcej w ogóle o firmie CES. CES to jest koncern energetyczny, międzynarodowy, który centralę ma w Republice Czeskiej. Jest koncernem międzynarodowym działającym w kilku krajach europejskich. Głównym obszarem działalności jest produkcja energii elektrycznej w szerokim miksie energetycznym, obrót energią elektryczną i dystrybucja ciepła. Mhm. Czyli sektor krytyczny, Tak, zdecydowanie. bardzo istotny, bardzo krytyczny sektor gospodarczy. A co robicie w Polsce? W Polsce CES jest od 2006 roku i od początku był bardzo poważnym, bardzo wiarygodnym partnerem dla energetyki polskiej. Mamy dwie spółki wytwórcze w Chorzowie i w Skawinie, które oprócz produkcji elektrycznej do systemu energetycznego polskiego produkują również ciepło dla Śląska i dla Małopolski, co zapewniając jakby bezpieczeństwo energetyczne dla tych regionów. I Ty pracujesz w dziale IT, ale jak wiemy, działy IT mają różne obszary działalności. Czy mógłbyś powiedzieć coś więcej, za co Ty stricte odpowiadasz w swoim zespole, w swojej komórce? Kieruję zespołem aplikacji biznesowych, który zajmuje się aplikacjami dedykowanymi dla naszych pracowników w obszarach core biznesowych. Mhm. Obsługujemy CES Polska, CES Chorzów, CES Skawina i CES Produkty Energetyczne. Te aplikacje, którymi się zajmujemy, pokrywają obszary produkcji, sprzedaży, księgowości, logistyki, HR-ów, tak, Okej. dokładnie. Z jednej strony współpracujemy z naszymi współpracownikami z innych działów, dostarczającymi rozwiązania, a z drugiej z zewnętrznymi wytwórcami oprogramowania. Czyli zarządzacie też partnerami zewnętrznymi, którzy Zewnętrznymi, dostarczają, tak. pomagają dostarczać Wam jakieś rozwiązania. Rozpoznajemy, jakie mają oferty w swoim portfolio, Mhm. które jakby korespondują z potrzebami naszych wewnętrznych odbiorców, czyli Okej. innych działów firm z grupy CES. I koordynujemy wdrożenia różnych rozwiązań, które nam odpowiadają. Negocjujemy umowy zarówno wdrożenia, jak i potem umowy SLA. Kiedy poznaliśmy się te ponad 3 lata temu, takim głównym wyzwaniem, to z czym Wy do nas przyszliście, no to wyzwania w obszarze komunikacji. A jakie były największe wyzwania jakby stricte z Twojej takiej osobistej perspektywy w tamtym czasie? Można powiedzieć, że wśród oprogramowania, które posiadaliśmy, wśród systemów, mieliśmy kilka, które były wytworzone w starych technologiach, Mhm. które już nie miały odpowiednich aktualizacji, które przez to były podatne na ryzyko ataków cyfrowych. Mhm. A cyberbezpieczeństwo to w dzisiejszych czasach to rzecz najważniejsza, szczególnie w takim sektorze. Tak więc, a widzieliśmy z drugiej strony, że są rozwiązania na rynku oferowane przez Google, Amazon, Microsoft, które kierują swoje rozwiązania ku chmurze. Mhm. Czyli mieliście taki, w Twojej ocenie, lekki dług technologiczny i to należało zmitygować w tamtym czasie. Tak, zdecydowanie. No widzieliśmy te rozwiązania chmurowe, które ci producenci pokazują, oferują na rynku. Są bardziej intuicyjne, elastyczne i poprzez to, że są w sposób ciągły wspierane rozwojowo i serwisowo, są też bezpieczniejsze niż rozwiązania on-site.
Tak, to prawda, my też bardzo często jak rozmawiamy, zresztą my też taką rozmowę przeprowadziliśmy, że środowisko chmurowe to jest środowisko tak zwane evergreen, tak? Czyli nieustannie się Mhm. zmienia, są dodawane nowe usługi, aplikacje, upgrade'y, update'y. Ja też mam takie wrażenie, że kiedy wy wkraczaliście w chmurę, to jeżeli chodzi o ten sektor, w sensie sektor energetyczny, to myślę, że wyznaczaliście też tak naprawdę pewien trend w ogóle w Polsce, tak? Jeżeli chodzi stricte o wasz sektor, no bo wiadomo, że też Mhm. są firmy, które wcześniej zaczynały swoją przygodę z chmurą. A powiedz mi, czy powiedz nam, czy w ogóle długo zajęło wam podjęcie decyzji, że no, musicie wejść w chmurę, że to już jest najwyższy czas? W pewnym momencie to była dosyć szybka decyzja, ze względu na to, że to był okres pandemii, Mhm. a więc byliśmy po wdrożeniu już usługi Teams Microsoftu. Ona usprawniała znacząco komunikację między pracownikami, między grupami pracowników, pomiędzy lokalizacjami Mhm. w tamtym okresie ze względów obiektywnych. Tak więc to było naturalne. Teams, szczególnie w obszarze zasobów plikowych, przenika się z SharePointem, a SharePoint można powiedzieć, że w jakiś sposób tak ogólny współpracuje z usługą OneDrive. Także świadomie czy mniej lub bardziej korzystaliśmy już z usług chmurowych. No i Mhm. to działało. Wydawało nam się, że trzeba pójść dalej w sprawie usprawnienia komunikacji między działami, między zespołami, między firmami, między ludźmi generalnie w firmie. Okej, ale powiedziałeś, że no, na rynku są dostępni różni dostawcy. Wymieniłeś tych dostawców, tak? Ale dlaczego w zasadzie Microsoft 365? Czy to jest kwestia, że już mieliście wcześniej jakieś doświadczenia, czy może jeszcze coś jeszcze? Klientami Microsoftu byliśmy od dawna. Okej. Posiadaliśmy licencje związane z obszarem produktywności, czyli Office'em 365. Mhm. Pracownicy byli dosyć dobrze zaznajomieni z tym. Aplikacja spełniała swoją rolę. Okej, czyli też nie chcieliście robić rewolucji, tylko zapewnić pracownikom coś, co jest już im mniej lub bardziej znane Tak, i tak. rozwijacie po prostu ten kierunek. Co ciekawe, mieliśmy też platformę SharePointową, tylko w Mhm. wersji on-premowej. No i powiedzmy, że w starszej wersji licencyjnej, a więc już no właśnie z tymi problemami, o których wspomniałem, e, starości technologicznej, można powiedzieć. Okej. Chcieliśmy skorzystać z tego, że Microsoft generalnie ma to portfolio jakby współpracujące ze sobą, takie kompleksowe, prawda? Mhm. Zarówno pod względem właśnie obszarów biznesowych, produktywności, administracji zasobami, administracji bezpieczeństwem. No, generalnie jest to, całe środowisko jest spójne. Mhm. I prywatnie też wielu z pracowników używa usługi Microsoftu. Najpopularniejsze zresztą. Myślę, że byłeś jednym z czołowych ambasadorów tej zmiany, żeby właśnie wybrać się zdecydowanie Microsoft. Tak jak zdążyłem Cię poznać przez ostatnie 3 lata. No tak. No No, tak, tak się złożyło. tak się złożyło. Tak się złożyło, że pewne rozwiązania rzeczywiście mi bardzo odpowiadały, więc nie uważałem, żeby nie skorzystać też z wiedzy hobbystycznej do wdrażania tych rozwiązań. No to No, trzeba też lubić pewną technologię po prostu. tak. Takie trochę geekowskie podejście, tak? Okej. No generalnie w dziale musimy mieć takie podejście ze względu na to, żeby też trochę zaszczepić to może nie pasję, ale zaszczepić chęć poznania Mhm. danych rozwiązań u My innych. my U to in... często nazywamy ewangelizacją Amen. rozwiązań. Tak więc natomiast no jak to w firmie, chcieliśmy też sprawdzić inne rozwiązania, tak? Natomiast no, wiadomo, że Microsoft w tym momencie miał handicap ze względu na historyczne powiązania klienckie, e, no, ale inne rozwiązania jakby nas nie przekonały, nie odwiodły nas od pomysłu Microsoftu, by skorzystać z innych rozwiązań chmurowych i innych dostawców, tak? Okej. Ale wspomniałeś też o jednej bardzo ważnej kwestii, to znaczy on-premise. O środowisku on-premise. No i nasze doświadczenia są takie, że organizacje z podobnych sektorów jak CES, mimo decyzji, że idziemy w chmurę,
również zostawia pewne zasoby w środowisku on-premisowym. Czy mógłbyś powiedzieć, jak to wygląda w waszej sytuacji, jak wygląda w tym obszarze wasza historia? No też długo się opieraliśmy rozwiązaniom chmurowym, natomiast bardzo dużo pomogła nam rozmowa z waszymi specjalistami. No, spotkania z wami były konstruktywne, To był bardzo pewien proces, to był pewien proces tak, też, tak, bardzo merytoryczne. No, pokazywaliście nam za pomocą prezentacji, ale też też żywych systemów wasze dotychczasowe osiągnięcia, wdrożenia, no to zrobiło na nas wrażenie. Okej, przekonywało was też, że idziecie w dobrym kierunku i że to będzie też bezpieczny kierunek? Tak mogę to spuentować? Tak, 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 Okej. tak. No, pewien kredyt zaufania należało zawrzeć. Okej, to bardzo dziękuję w takim razie za ten pozytywny feedback. Wracając na chwilę do portalu internetowego, który wspólnie wdrożyliśmy, jesteśmy teraz kilkanaście miesięcy po wdrożeniu. Czy są jakieś rzeczy, które dzisiaj z Twojej perspektywy można by było jeszcze, może nie poprawić, usprawnić, bo jest to też rozwiązanie, które rozwija się w czasie? Mhm. Czy na moment wdrożenia to zrobiliśmy, mi się wydaje, wszystko. Natomiast oczywiście, aby ogłosić pełen sukces, należałoby zakrzewić w firmie taką świadomość możliwości komunikacyjnej tej platformy. Ponieważ no warto, żeby wszyscy pracownicy korzystali z tej platformy, również komunikowali się, czy to między sobą, ale też z odpowiednimi komórkami, do których chcą uderzyć, mówiąc to kolokwialnie. Z- Świadomość tą chcemy tak krzewić, jako IT w pewien sposób reklamujemy możliwości tego systemu, bo chcielibyśmy, żeby tak jak wspomniałem, wszyscy korzystali. Dotychczas było tak, że wielu pracowników dzwoniło czy to do HR, czy do IT z jakimiś sprawami standardowymi, Powtarzalnymi, standardowymi. powtarzalnymi. Często nie mogli się oczywiście dodzwonić ze względów no, obowiązków różnych. Jasne. Natomiast w czasie rzeczywistym mogli te informacje uzyskać wchodząc na intranet Mhm. w sposób kompleksowy, wyczerpujący, z template'ami, z dokumentami, które mogli użyć. Także myślę, że to znacznie, świadomość u wszystkich pracowników znacznie poprawi ich komfort pracy też. Okej, to Twoim zdaniem taka największa korzyść, którą udało się osiągnąć po wdrożeniu nowego portalu internetowego opartego o SharePoint Online, bo też wiemy, że oczywiście mieliście starsze rozwiązanie, a Twoim zdaniem największa korzyść tego wdrożenia dla pracowników? No, przede wszystkim przegląd treści, aktualizacja i odpowiednie uporządkowanie, ukierunkowanie treści w poszczególnych segmentach intranetu do grup osób, które ich dotyczą, tak? Z podziałem na firmy, z odpowiednim uprawnieniami dostępu. Natomiast dodatkową korzyścią było to, że w sposób znacznie łatwiejszy można lokować treści na tym portalu mogą to robić właśnie redaktorzy z takich komórek jak HR, IT, marketing i umieszczenie tam treści jest rzeczywiście bardzo intuicyjne ze względu na podobieństwo do pakietu Office 365, który wszyscy pracownicy z tych komórek znają. A z naszej strony, ze strony IT, środowisko jest to znacznie łatwiej zarządzalne. Mhm. Ergonomia obsługi zarówno przez redaktorów, jak i przez dział IT jest znacznie większa. No to oczywiście przekłada się na czas, na efektywność wykorzystywania. Ja tak odczytuję, że przede wszystkim też rozmawialiśmy z niektórymi waszymi użytkownikami, tak, na ten temat, że kwestia zminimalizowania, bo zawsze jest jakiś tam mały procent, ale zminimalizowania właśnie chaosu komunikacyjnego
który w dużej mierze wynika właśnie z niewłaściwego zbudowania architektury informacyjnej w portalach internetowych, a na to położyliśmy przy wdrożeniu wspólnie zresztą bardzo duży nacisk. A powiedz mi, plany na przyszłość. Bardzo ambitny. Okej. Wspominałem o tym, że cyberbezpieczeństwo jest w obecnych czasach też, ale szczególnie, natomiast no, generalnie w informatyce jest bardzo ważne. I nie tylko w waszym sektorze, tak. Tak, ale w naszym sektorze szczególnie. To prawda. Coraz więcej danych zamieszczamy w naszych systemach. Często są to dane poufne, wrażliwe, ale przede wszystkim ważne dla przedsiębiorstwa, a więc należałoby zabezpieczyć, żeby ich nie utracić. Można powiedzieć, że chcemy iść, rozszerzać, profesjonalizować coraz bardziej zakres bezpieczeństwa danych, zakres zabezpieczenia i backupu. Tutaj widzę pole do dalszej naszej współpracy. No właśnie, ja myślę, że bo pierwszy krok już zrobiliście, tak? To wydarzyło się niewiele później po wdrożeniu portalu internetowego, bo stwierdziliście, że ważnym aspektem będzie zabezpieczenie swojego środowiska M365 w backup, Mhm. co dla niektórych może się wydawać dziwne, bo to też mamy takie doświadczenie, że niektóre firmy uważają, że jeżeli mamy chmurę Microsoft, to wszystkie dane są generalnie bezpieczne, co nie do końca jest tak naprawdę, masło maślane, przepraszam, tak naprawdę prawdą, ale to trzeba powiedzieć po prostu wprost. I wy również zdecydowaliście się na zakup rozwiązania, które umożliwi wam tworzenie kopii bezpieczeństwa w środowisku Microsoft 365. Tak. I tutaj wybraliście rozwiązanie od firmy AvePoint. Jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę o tym, w ogóle dlaczego backup Mhm. i dlaczego akurat to rozwiązanie? Odpowiedź jest dosyć trywialna, kiedy pozna się politykę Microsoftu, który oferując swoje usługi zaznacza, że jednak to klient głównie powinien zadbać o pełne bezpieczeństwo swoich danych. Microsoft daje rozwiązania, daje podstawowe narzędzia, ale jakby nie zabezpiecza wszystkich scenariuszy użytkowania tego systemu. Daje ci przestrzeń, ale ty jesteś odpowiedzialny za dane. No w pewien sposób tak, ponieważ nie każdy scenariusz jest na samym początku do rozważenia. Więc aby profesjonalnie podejść do zabezpieczenia danych, żeby móc je odzyskiwać w krytycznych sytuacjach, mogą zdarzyć się przypadki, w przypadku jakiegoś tam pojedynczego włamania do szyfrowania, tak, należy mieć właśnie wtedy kopię zapasową, tak żeby odzyskać te dane i z powrotem użytkować systemy, udostępnić dane z powrotem użytkownikom. Także takie różne, nawet skrajne przypadki powinny być zabezpieczone. To jest jakby naszą rolą jako IT. A mimo, że te przypadki mogą zdarzać się raz na milion, to ten raz wystarczy, żeby położyć cały system, tak? Więc No to jest pewna polisa to jest ubezpieczeniowa. polisa ubezpieczeniowa, która musi być, po prostu musi być. Także, więc w tym momencie już widzisz, że to jest oczywiste, że musieliśmy mieć ten backup i to jest pierwsza sprawa. A dlaczego akurat to rozwiązanie? Dlaczego Afront? Jakby niezależnie poza tym, że wy je oferujecie. Dokładnie. Chcielibyśmy się skupić jakby, Tak. co was przekonało. Przekonały, do inne jakby rozwiązania. takie są trzy aspekty. Pierwszy, że już u nas w centrali używane są narzędzia AvePointu, co prawda w wersji on-premowej, ale rzeczywiście są używane, więc nie widzimy, znaczy jest to dla nas jakby pewny wyznacznik, że być może są to rzeczywiście rozwiązania godne zaufania. Druga rzecz, że robiąc research na rynku odnośnie rozwiązań, zauważyliśmy, że akurat Forrester poleca AvePoint jako lidera zabezpieczenia danych w usługach Software as a Service. No i To też jest jakiś wyznacznik oczywiście. tak, jakiś stempel, prawda, wiarygodności, jakby stempel jakości.
A jeżeli chodzi o same takie kwestie funkcjonalne, to Tak, no, bo rozpatrywaliśmy po prostu też i inne rozwiązania, tak? I te wszystkie rozwiązania, co ciekawe, różnią się ceną, to oczywiste też, ale funkcjonalnością, obszarami, które pokrywają, elastycznością, jakby sposobem zarządzania, a mimo że dotyczą zabezpieczenia jakby jednego środowiska, o którym mówimy, środowiska Microsoftowego. Także po tym głębszym researchu wyszło nam, że AvePoint rzeczywiście spełnia nasze wymagania i tutaj nie ma co dalej szukać. czyli podsumowując, doświadczenia centrali, uznanie na rynku w skali globalnej i mimo, że mówimy o dość wąskiej dziedzinie, to jednak funkcjonalności przekładające się na elastyczność, ciągłość, tak naprawdę odtwarzania Tak, kopii pokrycie zapasowego. wszystkich naszych potrzeb, można powiedzieć. Pierwszy krok za nami, a kolejne mam nadzieję, że zdecydowanie przed nami, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i w ogóle chmury Microsoft. Bardzo dziękujemy za ten krótki wywiad. Oczywiście serdecznie zapraszamy na kolejne rozmowy realizowane przez ITDF i Digital Dexterity Labs. Jacku, bardzo Ci dziękuję, że mieliśmy okazję porozmawiać. Mam nadzieję, że to również nasze nieostatnie spotkanie w ramach tego studia. Dziękuję, Dzięki Pawle, wielkie. dzięki Państwu. Dziękujemy i do zobaczenia.